Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moim nowym, długo odkładanym planem, który w końcu realizuję w State of Survival. Tak, mowa o ulepszeniu kwatery głównej i budynków militarnych do poziomu Plasma 15, czyli potocznie P15. Jest to ambitny krok, wymagający mnóstwo zasobów, czasu i oczywiście cierpliwości, ale postanowiłem, że w końcu zainwestuję wszystko co mam, żeby osiągnąć ten poziom i jeszcze bardziej wzmocnić moją pozycję w sojuszu. Ktoś zapyta, po co w ogóle P15? Jak wiecie, ulepszenie do P15 to nie tylko prestiż, chociaż już coraz mniejszy, ale także potężna przewaga w grze. Na tym poziomie budynki zyskują zupełnie nowe właściwości, a żołnierze, którzy wychodzą z koszar, stają się dużo bardziej wytrzymali i dużo bardziej skuteczni w walce. Ulepszenia do P15 znacząco zwiększają także ogólną obronę bazy, poprawiają statystyki oddziałów, co jest szczególnie ważne w wojnach sojuszowych, takich jak Raid na rezerwuar, King of the Hill, czy chociażby cotygodniowy Showdown, czyli Bitwa o flagi. Dotarcie do tego poziomu nie jest łatwe. Wymaga ogromnej ilości zasobów i czasu. Dlatego zanim zdecydowałem się na ten krok, musiałem naprawdę długo gromadzić potrzebne materiały, przyspieszenia, a także zaplanować, jak to wszystko sfinansuję. No nie ukrywajmy. Powiem Wam, to jak planowanie poważnej życiowej inwestycji. Najpierw chciałbym opowiedzieć o najważniejszym składniku, czyli plazmie. Jak pewnie wiecie, są dwa rodzaje plazmy, których będziemy tutaj potrzebować. Zwykła plazma i plazma polimeryzowana. Zwykła plazma jest łatwiejsza do zdobycia i można ją kupić za walutę w grze, ale jej potrzebna ilość na poziom P15 jest ogromna. Z kolei polimeryzowana plazma to już zupełnie inna historia. Jest to zasób bardzo rzadki, który możemy zdobyć głównie poprzez wypalanie jej w piecu ze zwykłej plazmy, no i oczywiście paczki w grze, czy moje ukochane wydarzenie, czyli Blissful Bugs. Polimeryzowana plazma jest kluczowa do każdego tego ulepszenia na wyższych poziomach, a jej ilość, której potrzebujemy, rośnie wykładniczo z każdym kolejnym poziomem plazmowym. W moim przypadku samo zebranie jej wystarczającej ilości zajęło mi kilka miesięcy, a do tej pory odkładałem to właśnie przez ten ogromny koszt. Za każdym razem, kiedy zbliżałem się do potrzebnej ilości, pojawiały się nowe wydatki, typu chociażby badania plazmowe polimeryzowane, których w dalszym ciągu nie mam ukończonych i w rezultacie zostawałem z niedoborem. Ale teraz, po długim oczekiwaniu, udało się zgromadzić wystarczającą ilość, więc pora działać. Oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć o takich zwykłych rzeczach jak surowce. Każde ulepszenie budynku w grze wymaga ogromnych ilości jedzenia, drewna, metalu i gazu. Na poziomie P15 te koszty są naprawdę astronomiczne. Na przykład samo ulepszenie kwatery głównej do tego poziomu to wydatek równy kilku tygodniom zbierania i farmienia surowców. Dlatego od dłuższego czasu musiałem codziennie logować się do gry, wysyłać swoje wojska na zbieranie zasobów razy 6 marszów i korzystać z każdej okazji, żeby zdobyć dodatkowe zasoby, czy to przez walkę z zombie, czy też przez misje sojuszowe, czy też farmienie innych graczy. To się wytnie. Na szczęście gram już w State of Survival na tyle długo, że wypracowałem sobie pewne strategie zbierania surowców i zarządzania nimi. Ale mimo to, żeby skompletować wymaganą ilość na P15, nie chciałem wykorzystywać zewnętrznych paczek zasobów, bo wcale nie są takie tanie i wcale nie dają tak dużo. Na poziomie P15 koszty są tak wysokie, że zwykłe zasoby, które codziennie zbieramy, po prostu nie wystarczają, więc czasem trzeba dodatkowo zainwestować. A teraz przejdźmy do czasu. Każde ulepszenie w grze zajmuje ogromną ilość czasu, zwłaszcza na wyższych poziomach plazmowych. Gdyby polegać tylko na standardowych czasach oczekiwania, w dodatku na talentach wojennych, każde ulepszenie mogłoby trwać nawet kilka dni albo i tygodni, a nikt nie chce czekać aż tyle. Dlatego przyspieszenia są absolutnie niezbędne, a przy poziomie P15 ich ilość jest wręcz niewyobrażalna. Przez ostatnie miesiące zbierałem przyspieszenia, uczestnicząc w różnych wydarzeniach i wyzwaniach, ale to wciąż było niewystarczające. Często też dokupowałem je w sklepie za diamenty, czyli walutę w grze i niestety to również generowało niemałe koszta. Na poziomie P15
Musiałem wykorzystać setki godzin przyspieszeń, żeby nie czekać tygodniami na ukończenie budynków. Dla osób, które grają regularnie, jest to szczególna inwestycja i duże wyzwanie, bo po prostu zużywa się całe zapasy przyspieszeń. Dlatego zgrałem to wszystko ze wzmocnieniem od gubernatora dzięki Sara, stanowym wzmocnieniem budowy, talentem skracającym czas oraz wzmocnieniem indywidualnym. To wszystko nałożone na siebie daje gigantyczne oszczędności czasu. Jeżeli chcecie podążać moimi śladami i też dążyć do poziomu P15, to polecam przede wszystkim mieć dobrą strategię zarządzania zasobami, to jest takie mądre wyrażenie. Na początku trzeba się skupić na farmieniu graczy, to znaczy surowców oraz na uczestnictwu w wydarzeniach, które mogą dać Wam dodatkowe plazmy czy przyspieszenia. Poza tym warto rozważyć współpracę w sojuszu, ponieważ często możemy liczyć na pomoc innych graczy, szczególnie jeżeli macie aktywny sojusz i sojusznicy potrafią w sekundę zredukować czas budowy np. o godzinę albo dwie lub przekazują Ci codziennie pewną sumę surowców. Ważne jest również, żeby odpowiednio planować ulepszenia. Warto wybrać moment, kiedy mamy zebrane już wszystkie potrzebne zasoby, bo każde przerwanie ulepszenia, czy to z braku zasobów, czy przyspieszeń, tylko wydłuża proces. W tej chwili jestem naprawdę podekscytowany, bo po miesiącach gromadzenia plazmy, surowców, przyspieszeń i nie wiadomo czego jeszcze, udało mi się w końcu podjąć decyzję i ruszyć z ulepszeniami do P15. Widzę, jak moja baza staje się coraz potężniejsza, a żołnierze silniejsi. To uczucie satysfakcji, kiedy w końcu uda się dopiąć tak długi proces, jest niesamowite. To nie tylko wzmacnia moją pozycję w sojuszu, ale daje też dodatkową motywację do dalszej rozgrywki. Teraz, kiedy moja kwatera główna i budynki militarne są już na drodze poziomu P15, mogą wreszcie skupić się na innych aspektach gry, takie jak badania jednostek czy eksploracja nowych wydarzeń, czyli tak naprawdę kolejnym krokiem będzie zmaksymalizowanie Behemota MK3. Dodatkowo osiągnięcie P15 daje mi pewną przewagę, której wcześniej nie miałem, więc myślę, że moja rozgrywka nabierze teraz jeszcze większej intensywności, na przykład w takim wydarzeniu jak Apex Clash. Dzięki, że byliście ze mną podczas tej podróży do P15. Mam nadzieję, że ten materiał da Wam obraz tego, jak wygląda ten proces ulepszania na najwyższy obecnie dostępny poziom w grze, jakie są związane z tym koszty i ile cierpliwości potrzeba, żeby to wszystko zrealizować. Jeżeli planujecie podobne ulepszenia, życzę Wam powodzenia i cierpliwości. Naprawdę warto.